Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. Dzisiaj pokażę Wam cudowne mieszkanie w krakowskiej kamienicy. Jesteśmy u Olki i Piotra, którzy zajmują się projektowaniem wnętrz. Cześć, zapraszamy do nas do mieszkania, z którym się bardzo mocno identyfikujemy. Mieszkamy w samym centrum Krakowa, w starej kamienicy i to jest nasze miejsce na ziemi. I bardzo wierzymy w to, że wnętrza projektuje się do kochania, a nie do mieszkania. Zapraszamy. Zaczynamy tradycyjnie przy drzwiach, które tutaj są czarne, tak samo jak wnęka. Zobaczcie, jaki to fajny zabieg stylistyczny. A teraz przechodzimy dalej w stronę salonu. Widzicie tutaj za mną jest tapeta w plamki, przypominająca trochę dalmatyńczyka. Takich plamek we wnętrzach będzie się pojawiało prawdopodobnie coraz więcej. A tutaj mamy szafkę polskiej firmy Punca, która charakteryzuje się tym, że w zależności z której strony na nią spojrzymy, to ma różny kolor. Z jednej złoty, z drugiej niebieski. Natomiast ten neon, który tu widzicie, ma bardzo ciekawą historię. Ola kupiła go, bo spodobał jej się ten kształt i dopiero w domu zorientowała się, że tak naprawdę to napis Love. Chodźcie do salonu. Salon ma prawie 4 metry wysokości, więc to zupełnie inne proporcje niż te, do których przeważnie jesteśmy przyzwyczajeni. I rzeczy, które są tutaj, w zwykłych mieszkaniach, które są zdecydowanie niższe, wyglądałyby zupełnie inaczej. Najlepszym przykładem mogą być na przykład te regały. My mamy taki sam i u nas taki regał wygląda naprawdę na bardzo duży, a tutaj chociaż są dwa obok siebie, nie robią już takiego wrażenia. To samo lampa. Ta lampa powieszona w naszym salonie sięgałaby prawie do podłogi, a tutaj sprawdza się idealnie. Tymczasem lampy, które sprawdzają się u nas, powieszone w tak wysokim pomieszczeniu, wyglądałyby kuriozalnie. A ta malutka rozeta na suficie tylko się wydaje taka mała przez to, że wisi aż tak wysoko. Ma 70 cm średnicy, więc jest naprawdę spora, czego zupełnie tutaj nie widać. Czasem wydaje się, że urządzenie małego mieszkania jest ciężkie i wystarczyłoby po prostu powiększyć metraż i to rozwiązałoby wszystkie problemy. Ale wcale tak nie jest, bo urządzenie dużej przestrzeni też jest dużym wyzwaniem. Jeśli na tak wielkiej ścianie powiesilibyśmy obrazy w rozmiarach, z których najczęściej korzystamy, wyglądałyby na wyjątkowo małe i ściana wydawałaby się pusta. Dlatego musimy wybierać większe formaty, takie jak ten, który jest naprawdę duży i u nas chyba by sięgał prawie do sufitu. A znalezienie takich prac też do najprostszych nie należy. Na mnie olbrzymie wrażenie zrobił ten obraz, który kiedyś był słonecznikami w wazonie, a teraz zupełnie nie przypomina pierwotnego kształtu. Farba stopniowo odpada i to dzieje się wciąż z tygodnia na tydzień. Praca się zmienia i wygląda inaczej. To nie są kolosalne różnice i ten proces odpadania pewnie będzie trwał jeszcze parę ładnych lat. Moim zdaniem to coś wyjątkowego, o czym ciężko zapomnieć. Barek nie tylko pięknie wygląda i świetnie wypełnia tę przestrzeń tutaj, ale pełni też funkcję praktyczną. Mamy od razu pod ręką napoje czy przekąski. Urządzając mieszkanie możemy łączyć designerskie przedmioty, takie jak ta lampa, z na przykład regałami z marketu budowlanego, takimi jak tam, i starymi meblami, na przykład jak te krzesła, które są jeszcze z domu rodzinnego Oli i zostały odnowione, i tworzyć swój indywidualny miks i nie trzymać się konkretnie jednej konwencji, tylko jednej stylistyki, bo mogłoby powstać mieszkanie jak z katalogu, a nie takie jak nam w sercu gra. Ola i Piotr, prowadząc własną działalność, chcieli mieć w domu swoje miejsce do pracy i stworzyli taką właśnie pracownię. Projektując przy tak dużym stole, często obchodzimy go dookoła, a obchodząc możemy łatwo zahaczyć biodrem o róg i nabić sobie sińca. Dlatego w tym stole rogi zostały po prostu ścięte, dzięki czemu mebel jest nie tylko bardziej funkcjonalny, ale też wygląda zdecydowanie bardziej wyraziście i stylowo. W tym 30-metrowym pokoju nie tylko stół jest bardzo duży, ale też lampa i dzięki temu proporcje są tutaj bardzo fajnie zachowane. Charakter danego wnętrza zależy w dużej mierze właśnie od takich wyjątkowych elementów jak ta lampa czy ta stojąca z psem,
Ale to nie znaczy, że wszystko musi być wyjątkowe. Możemy spokojnie wstawić też takie zwykłe meble, jak te regały z Ikei, bo one znikną na tle tych bardziej charakterystycznych elementów i gdybym Wam o nich nie powiedziała, prawdopodobnie zupełnie byście na nie nie zwrócili uwagi i nie zauważyli, że one tu stoją, bo one są tylko tłem, a pierwsze skrzypce gra coś innego i nasz wzrok pada właśnie tam, a nie tutaj. Projektanci przed przygotowaniem takiego ostatecznego projektu wnętrza tworzą często taki moodboard, który pokazuje kolorystykę, klimat i na przykład materiały, które zostaną użyte, farby, płytki czy jakieś listewki, tapetę. I dzięki temu możemy się już trochę domyślić i poczuć charakter wnętrza i zdecydować, czy to jest właściwy kierunek, czy jeszcze nie. A że taki moodboard naprawdę dobrze oddaje ostateczny efekt, możecie się przekonać, gdyż ta łazienka, właściwie toaleta, już powstała i teraz się do niej przeniesiemy. I co? Przyznajcie, klimat jak na moodboardzie. To jest toaleta dla gości, więc nie są tutaj potrzebne szafki i szuflady na jakieś codzienne rzeczy i można trochę więcej poszaleć z dekoracjami. Jak widzicie, chociaż to nieduże pomieszczenie, to sporo się w nim dzieje. Mamy różne rodzaje płytek, tutaj jeszcze inny wzór na tapecie, dwa kolory, takie brudno-różowe na ścianach, do tego jeszcze złote dodatki, ale nie tylko złote, bo również srebrne, połączenie złota ze srebrnym, matowych elementów z błyszczącymi, więc naprawdę jest na co patrzeć. Te rzeczy, które trochę trudniej wymienić, jak na przykład podłoga czy umywalka, a nawet tapeta, która jest srebrno-złota, to wszystko jest w takich kolorach, które są neutralne i łatwo je połączyć z różnymi barwami. W różu są tylko ściany pomalowane farbami, które bardzo łatwo po prostu samemu przemalować. Jeżeli ściany przemalujemy na przykład na niebiesko, łazienka dalej będzie wyglądała stylowo, a będzie miała zupełnie inny charakter. I to mi się bardzo podoba. Zwróćcie też uwagę na lampy. Tutaj na suficie mamy jedną z 3 żarówkami, tutaj kolejną nad umywalką i do tego jeszcze listwy świetlne. Aż tyle punktów świetlnych w tak małym pomieszczeniu, a jednak nie jest to za dużo, wręcz przeciwnie, wygląda naprawdę fajnie. Zróżnicowane oświetlenie ma też aspekt praktyczny. Gdy wstajemy w nocy do łazienki, możemy włączyć delikatne światło, które nas nie będzie raziło. To już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Pamiętajcie też o łapkach w górę i subskrybowaniu mojego kanału, bo za tydzień kolejny wnętrzarski film. Do zobaczenia. Pa!